Cześć! Dzisiaj mam dla Was książkę Mafia Putina, napisaną przez Billa Browdera. Zapraszam. Zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. Dostałem ją jako prezent, bodajże na urodziny. I książka jako taka jest historią autora i jego życia, jego działań gdzieś między rokiem 90 a bodajże 2018 czy 2019 jakoś. Książka kończy się, powiedziałbym, dość współcześnie. I sam autor działał w Rosji i tam był jednym z największych, o ile nie największym inwestorem zagranicznym, a następnie tam w latach 2000 Putin i jego środowisko go stamtąd wycięło i jego współpracownik został, jakiś tam najbliższy bodajże prawnik, został wrzucony do więzienia, a majątek jego spółki zarekwirowany. No i książka jest właśnie opowieścią o walce z Putinem i próbą zdemaskowania rozmaitych powiązań między prezydentem Rosji a różnymi przestępczymi organizacjami. No i jeśli chodzi o jakieś cytaty z tej książki, to niestety żadnych nie mam, ale jeśli chodzi o jej ocenę, no to cóż, czyta się to dość dobrze. Jest to literatura prawnicza trochę taka z klimatami sensacyjnymi, więc na pewno ułatwia to czytanie. Mamy od czasu do czasu jakieś fragmenty z zdjęciami, które tam nam przedstawiają różnych aktorów dramatu i to nam troszkę tak jakby uplastyczniają, co tam się dzieje. No na pewno początek, myślę, że takie dobre 40% nawet książki jest dość niezłe. Jednak już potem wydaje się, że autor trochę nie wiem czy przecenia siebie i swoje tutaj działania i wpływ tego, co robi na całość sytuacji, czy może już to trochę zaczyna być takie nudne, bo są to już takie opowieści bardziej o jakichś tam sądowych bataliach i o działaniu w tle, gdzieś tam o jakichś naciskach, jakimś lobbowaniu politycznym. No ale oczywiście przez całość dałem radę przebrnąć. Jest to literatura tak zwana ukraińska, powiedzmy, w sensie jedna z książek, które wybiły się tam na listy bestsellerów po napaści Rosji na Ukrainę. Przeczytałem jeszcze parę innych pozycji, które Wam już wkrótce zrecenzuję. No i przez to myślę, że czytało się to lepiej i z większym zainteresowaniem. No, momentami czuło się, powiedzmy, to zagrożenie i tą wszechwładzę, te macki, wpływy rosyjskie w Stanach i w innych krajach zachodnich.
No, potem już było troszkę gorzej. Również tam rozczarowało mnie kilka takich, powiedzmy, luźnych wątków, gdzieś tam niedokończonych. W sensie podejrzewam, że dlatego, że te postaci żyją i nie do końca pewnie wypadało o nich bardzo jakoś tam negatywnie mówić, narażając się na jakiś pozew czy coś. Był tam taki prawnik John Moskow i kilka innych postaci, które tam stawały naprzeciwko naszego bohatera. Czyli w skrócie bardzo, bardzo bogaty, inteligentny człowiek postanowił walczyć z również bardzo, bardzo bogatym i inteligentnym prezydentem Rosji. Jak to się zakończyło? Zachęcam Was do przeczytania z mojej strony 7/10. I to chyba wszystko. Zapraszam Was do następnej recenzji już wkrótce. Dzięki, cześć.